Witam, tutaj Łukasz z Long Story Short. Dzisiaj tłumaczenie live z angielskiego na polski fragmentu wywiadu z Richardem Wernerem, profesorem bankowości i ekonomii na Uniwersytecie Oxford. Profesor Werner jest rozpoznawalny jako tak zwany ojciec luzowania ilościowego, z angielskiego QE, Quantitative Easing. Jest ekspertem w zakresie bankowości centralnej i cyfrowych walut banków centralnych. Ma szerokie doświadczenie w pracach z rządami, środowiskiem uniwersyteckim i bankowością, gdzie sprawował wyższe pozycje np. w banku Jardine Fleming z Hongkongu czy banku Bear Stearns z USA. Był również konsultantem Azjatyckiego Banku Rozwoju, Japońskiego Ministerstwa Finansów i Banku Japonii. Autor kilku książek z tematyki bankowości, na czele z książką Princess of the Yen. Jego książka Princess of the Yen opowiada o transformacji japońskiej gospodarki z modelu efektywnego na model konkurencyjny. Oglądałem film dokumentalny zrobiony na podstawie tej książki i te transformacje tej gospodarki japońskiej to zapewne się odbywały, że tak powiem, pod naciskiem Amerykanów w tych ustaleniach z tak zwanego Plaza Accords. Chociaż w filmie to tak jak gdyby bardzo silnie nie wybrzmiewa. Wywiad prowadzi Tom Schwitzer z kanału Blue Tiger Studio podczas wydarzenia o nazwie International Science Summit, które miało miejsce na początku sierpnia 2022 roku. Po tłumaczeniu fragmentu wywiadu z profesorem Richardem Wernerem wtrącimy fragment książki pod tytułem Czwarta rewolucja przemysłowa, który też będzie traktował na omawiany temat. Tymczasem przechodzimy do wywiadu. W jaki sposób oni chcą zbudować infrastrukturę cyfrowych walut banków centralnych na wydarzeniach z pandemią? Their central bank digital currencies on COVID events. Yes. So the idea had been by central banks to introduce this, as we said, central bank digital currency. Jest ciekawe, że nigdy wcześniej nie byliśmy oficjalnie informowani, jak będą w pełnym zastosowaniu wyglądać CBDC. Nie było filmików i artykułów. Oni nigdy nam tego nie mówią, bo ludziom nie spodobałby się sposób ich użycia. Wiemy, jak wyglądają banknoty i żetony, jak się nimi posługiwać. Wiemy, jak wyglądają powyższe w postaci cyfrowej, gdy płacimy kartą, przelewami itd. Ale jak wyglądają CBDC? Oni nigdy nam tego nie mówią. So they never talk about that because people won't actually like the looks of it. Yeah. Because it apparently looks, and several central banks apparently, as I heard from my sources, have already fully developed the final stage of CBDC. I mean, it comes in stages initially likely through your mobile Płatności phone. telefonem to tylko stan przejściowy. And the final stage is, ale stan docelowy jest mały. It's small and it's the Ma size of wielkość a ziarnka grain of ryżu. rice. Now why is that? And that grain To of ziarnko rice is ryżu to your Twoje entire cyfrowe wallet. ID, Yes, it's your digital Twój ID. portfel, Yeah. może Your też być wallet, użyty jako paszport can be lub your- być kluczem dostępu. Your passport, your key. Now, of course, what we found with our debit cards or credit cards is they've already now moved to the system, RFID Technologia chips. RFID, ona w RFID, kartach rozszerza swe zastosowanie, byś technology płacił where you bezdotykowo, just wave the thing. zbliżając kartę, contactless. przesuwając ją w pobliżu That is czytnika. sort of the, To jest przyzwyczajanie nas w tym kierunku, że w przyszłości po prostu machniesz ręką, bo masz implant mikrochipa pod swoją skórą. I wiesz, każdy etap ma swój właściwy powód. Często jest to tłumaczone szybkością transakcji, brakiem czekania w kolejce i wpisywania PIN-ów do urządzenia złożoną kartą. Następną racjonalizacją będzie to, że przecież możesz zgubić swoją kartę lub może zostać ci ona ukradziona. To są pewne ryzyka. Ale czy nie byłoby fajnie nie móc zgubić karty lub nie mieć jej ukradzionej? Ale to jest jeden krok za daleko dla wielu ludzi, bo występuje tu naruszenie ludzkiej godności, gdy implantuje się coś takiego pod skórę. I dlatego potrzebujesz pewnej perswazji. To interesujące, że pomysł z uniwersalnym dochodem gwarantowanym ma już około 100 lat, gdzie każdy obywatel otrzymuje pewnego rodzaju płatność.
But the Ale do tej pory elity elites finansowe have so far nie not patrzyły na to liked that. przychylnie. But since Ale od 2015, 2015 they've roku all come out, nagle I mean, wszystkie all elity the big billionaires and World Economic Forum have come out. Oh, this is a zaczęły good patrzeć na to idea. przychylnie. Universal Nasuwa basic się income. pytanie, Well, why skąd suddenly ta nagła zmiana now? podejścia? Because now we have Bo the teraz technology mamy for the technologię microchip na implant. mikrochipy. And so Więc w in 2017 roku Bill Gates wystąpił i powiedział, że uniwersalny dochód gwarantowany to dobry pomysł, ale jest za wcześnie, by to wprowadzić. Dlaczego za wcześnie? Otóż mieliśmy technologię mikrochipa, ale cyfrowe ID nie zostało jeszcze wprowadzone. I tutaj dochodzimy do miejsca, gdzie agenda pandemii stała się bardzo przydatna. The moment they okolicznościach really będą like to chcieli wprowadzić introduce it zupełnego as a użytku reality. CBDC, Because no bo jest it's gotowe, ready, tak? right? It is Tak, ready. jest gotowe, mają and to, co so chcieli. the sequence has been that first they worked on the technology, they had what they wanted. It was completely made ready already quite a few years ago. Okay. Then the question became, how can we Powstaje introduce pytanie, it? jak to wprowadzić? The Zazwyczaj usual użyliby do game tego plan would kryzysu, have been gdzie wiesz, to do what central banki banks in centralne many robią countries tak have od been working on for wielu many dekad, decades, że which is to kreują create okresy boom-bust wzrostowe cycles and i dekoniunktury w gospodarce. I economic wtedy w crisis, kryzysie and then in the wjeżdżają z crisis rozwiązaniem you na say, oh, kryzys. here's a new idea, that's the solution to the crisis. Tak zazwyczaj That's how they've operowali. been operating. Ale w tym But przypadku in this wygląda na case, to, że it doszli seems do they wniosku, concluded że i that, tutaj podczas resistance kryzysu will still be too opór byłby high. zbyt duży. People don't really Ludzie nie want to chcą accept this akceptować tego implant implantu, bo because ma it on could także also have inne consequences. Apparently konsekwencje. we learned from Na the World World Economic Forum that dyskutowano, że there is jest also an podejście approach w in prawie law that mówiące, once że you gdy have, masz elektroniczny implant w what they ciele, call do którego tak w transhumanism, ogóle once to you have jesteś namawiany w ramach electronic implants in the transhumanizmu, body, to z drugiej strony which możesz is, nie być już to klasyfikowany persuade jako people to do człowiek. that, they always say this will enhance your functions, you get more abilities, like almost become superhuman. But at the same time, the legal consequence may be that you're not classified as human anymore. Wiesz, oni tam there's dyskutują this o movement out wprowadzeniu there talking robotów about humanoid humanoidalnych robots. i zawsze mi się zdawało, że tam jest tyle many years pracy ago do I thought, to wykonania z create a humanoid elektroniką, robot, that's a lot of work in electronics. by uzyskać tego In order humanoida. to create this humanoid robot, because Bo when gdy you're starting zaczniesz with od elektroniki, electronics, there's a to lot to jest dużo do build. zbudowania, But it's ale much jest faster if znacznie you start with a szybciej, human. gdy zaczniesz od człowieka. You see? So Więc once you gdy have będziesz certain miał implants, you may implanta, then be możesz być classified as a sklasyfikowany humanoid jako robot robot, humanoidalny. which seems I to tutaj be dochodzimy do problemu, people. czy You gdy can nie use them jesteś and throw them away, klasyfikowany jako człowiek, whenever to czy you like. będziesz mieć That ludzkie becomes the next prawa. question. So once you're not classified as human anymore, but as humanoid robot, will you have human rights? I And they've World done, Economic World Economic Forum Forum has done robiło surveys ankiety, asking people, Yeah. do you gdzie think pytało humanoid o to robots should have i human odpowiedzi rights? były Most people said, przeważnie no. na nie. I wiesz, to Well, może that dotyczyć could be ciebie, you, gdy once zaakceptujesz you've accepted the implanta. Miejmy microchip nadzieję, implant. że They nie. Hopefully not. they but- signed their Żeby death wyrok sentence, śmierci. actually. So, yeah, almost. Yeah. So then the question Więc was how to pytanie było, jak introduce to this, and because wprowadzić, bo clearly there wiedzieli, że is going to będzie be opór resistance, i sam kryzys they thought, okay, gospodarczy maybe nie just a wystarczy. simple way of creating an economic crisis is not going to be enough. So we Więc need potrzebują some innych some środków other measure, and that's i where they dlatego work pracują on, gain of function, virus nad research, wirusami and i bronią bioweapons biologiczną, comes które in, były which of course, oficjalnie officially zakazane, forbidden, ale but we know wiemy, that particularly że America konkretnie has been Ameryka against the nad tym international pracowała treaties, working on that in many, w many wielu laboratories, also laboratoriach, in Ukraine. między innymi na Ukrainie i So actually, Chilicą. to By do zadziałał this ten whole cały plan, plan, to to make element it medyczny happen, jest kluczowy. the medical element is crucial. Well, I mean, it's not Wiesz, my to nie plan, mój and so plan. it seems they have concluded The medical that the world has medical to step part. in. Yeah. Apparently, wygląda na they to, że decided wydedukowali, they że wanted chcą to use użyć the środków medical medycznych health dimension dla in wprowadzenia order to cyfrowej introduce identyfikacji digital obywateli, IDs. Exactly. digital Yeah. ID, Because I bo suppose they jeśli felt wystraszysz that ludzi if wystarczająco, you scare people enough, tu mówimy o so instead kryzysie of using the crisis sort of stress, i o stresie, use a different innym form of stresie, stress, which że is just being boisz się o scared for życie. your life. Więc If jak people are ludzie scared są enough for their wystarczająco life by wystraszeni, just creating this, will do anything. imaginary, lethal threat, then and here's the solution, with this to wtedy wjeżdża digital cyfrowa przepustka zdrowotna, health która jest pass, which is formą a form cyfrowego of digital ID. I będziesz bezpieczny you will be i safe, and we czynimy can make społeczeństwo society bezpieczne safe. również. They figured, okay, Oni that's where wykombinowali, resistance że is tutaj w least, and that's aspekcie how we can zdrowotnym introduce it. opór And jest then najmniejszy i it's just tędy a możemy small to step from the wprowadzać. digital ID, A od tego jest which malutki again will krok be do cyfrowego initially, ID, as które we jak know wiemy already jest are kodem QR QR codes na on the telefonie, phone, ale but from możemy there się we can move poruszyć further naprzód
to get by some wszczepić implant implant pod Twoją skórę, under your skin którego rolą that jest will cyfrowe ID. then serve as Ale that ID, czemu but nie mieć why not dodatkowych also have some funkcji, extra na przykład functions? X, You know, you Y, can Z, have X, Y, cyfrowo Z ulepszonych rzeczy? and digitally enhanced To publikuje things. World Economic Forum na swoich So that stronach. seems to be Możesz sobie where certainly the popatrzeć World i Economic przepycha Forum tę has been agendę pushing, and it's transhumanizmu published on their i cyfrowych website. You can look implantów, up all that. gdzie mikrochipy This to tylko jedne z transhumanist przykładów agenda, rzeczy, digital które mogą implant być agenda, zaimplantowane do ciała. and microchips are just one example of the type of stuff they want to implant. Yeah, yeah. Meanwhile, that's the reason why they're doing it all. Yeah. Well, it's thrilling. Thank you for Dziękuję Ci za Twój wywiad. this brave story, the research you did. I hope you can enlighten us for a long time, and you can go with telling us about it, because it's. I can imagine Rozumiem, że nie jest it's łatwo o not tym easy mówić. to tell this story and keep on the academic work as well. I mean, it's become easier because more and more people have seen this, and now many people Na are szczęście talking jest about łatwiej this. mówić, bo wielu ludzi porusza ten temat i jest to coraz more and more bardziej apparent. oczywiste. Pozostaje bardzo ważne, by Of course, it edukować remains ludzi o tym, co important to się educate dzieje, people ale by to about what's going osiągnąć, on. trzeba być But obiektywnym, I think the way patrzeć to na do it is fakty, just to być otwartym try w to be myśleniu, objective, sprawdzać look at the fakty, facts, be być krytycznym open-minded, check zawsze the facts, be critical. i wyrobić sobie swoje Always, zdanie and po tym, make up gdy your own sprawdziło mind się on fakty. something after To staje having się checked coraz the facts ważniejsze, and gdy data. oni That becomes much more wprowadzają coraz important as więcej they are, rozwiązań pushing various zdrowotnych. health Wiesz, solutions. czy tobie to naprawdę Is this posłuży? really good Każdy for you? powinien And za siebie everyone sam should decide for zdecydować. themselves. To staje się That's coraz become more ważniejsze. important. So the Istota individual in that sense decyzyjności should become jednostki more empowered, powinna być making wzmocniona, decisions for podejmując themselves, decyzje which dla siebie, gdy happens mają when they're wiedzę na temat educated tego, co about się what's dzieje, going więc on. to So ważne that's an zadanie. important Okej, task, I think. dziękuję Ci Thank you bardzo. so much. Skoro w wywiadzie była wzmianka o World Economic Forum i mikrochipach, to przytoczmy cytat z książki pod tytułem Czwarta rewolucja przemysłowa, autor Klaus Schwab, traktujący właśnie na ten temat. Posłuchajmy. Cytuję. Zastanówmy się nad zdalnym monitoringiem, popularnym zastosowaniem Internet of Things. Każdą paczkę, paletę czy kontener można teraz wyposażyć w czujnik, przekaźnik albo naklejkę do identyfikacji za pomocą fal radiowych, w nawiasie RFID, Radio Frequency Identification, co pozwala firmie śledzić, gdzie jej przesyłka się znajduje na poszczególnych etapach łańcucha dostaw, jak funkcjonuje, jak jest wykorzystywana itd. W podobny sposób klienci mogą stale obserwować, w nawiasie niemalże na żywo, drogę oczekiwanej przez nich paczki czy dokumentu. Dla firm, które obsługują skomplikowany i długi łańcuch dostaw, jest to istotna transformacja. W bliskiej przyszłości podobne systemy monitoringu będą także stosowane do przemieszczania się i obserwacji ludzi. Koniec cytatu. A na zakończenie oglądnijmy, bo mowa o wersji angielskiej z napisami polskimi, fragment wywiadu, jaki udzielił Aaron Russo Alexowi Jonesowi w bodajże 2000 roku. Aaron Russo był amerykańskim biznesmenem z branży rozrywkowej i producentem filmowym oraz działaczem politycznym, w Polsce znany raczej z filmu dokumentalnego pod tytułem Ameryka od wolności do faszyzmu. Wzmianka o tym filmie pojawia się m.in. w książce Wojna o pieniądz profesora Hong Song-bina. Oglądałem, warty obejrzenia. Tak więc ten Aaron Russo opowiada o tym, jak Nick Rockefeller próbował go zwerbować do CFR, Council on Foreign Relations, czyli Rady Stosunków Zagranicznych, ale doszło do odrzucenia propozycji przez Aarona z powodu poróżnienia się na tle ideologicznym między obu panami. Aaron opowiada o planie, jaki mu wyjawił Rockefeller i dotyczy on już wcześniej omawianego w tym moim materiale tematu. Rozumiem, że się zorientujecie. Teraz się żegnam i zostawiam z tym fragmentem do oglądnięcia. Pozdrawiam. Well, what it is remember we were friends, and we used to go to my house a lot. We'd have dinner, we'd talk, and he'd tell me about business investments, how you get involved in, or they would help me with this business investment or that business investment. And was I interested in joining the Council on Foreign Relations? I would have to get a letter to join them, but was I interested in that? And just stuff, leading you on. And I used to say to him that I never really did that because that wasn't where I was coming from.
You know, as much as I like you, Nick, you know, your ways and my ways, we're on the opposite side of the fence. You know, I don't believe in enslaving people, you know, and he would come back with, "Oh, I do." Or? Well, it would be more like, you know. It's better for them. Well, it's more like, you know, how do I put it? It was like, what do you care about them? What do you care about those people? What difference does it make to you? Take care of your own life. Do the best you can for you and your family. What do the rest of the people mean to you? They don't mean anything to you. They're just serfs. They're just people. You know, it was just a lack of caring, you know, and that's just not who I was. It was just sort of like cold, you know. It was just like cold, you know. And I used to say to him, what's the point of all this? You have all the money in the world you need. You have all the power you need. What's the point? You know, what's the end goal? And he said the end goal is to get everybody chipped, to control the whole society, to have the bankers, the elite people, you know, the bankers and some governor controlling the world. And I said, do all the people in the Council on Foreign Relations believe this way you do? He said, no. You know, most of them believe they're doing the right thing. A lot of them believe it's better off being socialistic. You know, we have to convince people that socialism is really capitalism. Because America's becoming a socialist country. It's a communist country.